Mm-mm. Mm-mm. Yeah, yeah, nice. Mm-hmm. Buhari. Ambasador Federalnej Republiki Nigerii w Polsce, generał, który jest w stanie. Prezydentów, a potem udzielę głosu panu prezydentowi Federalnej Republiki Nigerii. Panie prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, przekazuję panu głos. Ekscelencjo, szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, przede wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować panu prezydentowi za zaproszenie tutaj do Nigerii na tą oficjalną wizytę, podkreślając zarazem, że jest to dla mnie wielki zaszczyt i dla całej polskiej delegacji, że to jest pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Federalnej Republice Nigerii przez 60 lat naszych relacji dyplomatycznych, więc jest to w istocie z naszego punktu widzenia wizyta bardzo ważna i podkreślam jeszcze raz, jesteśmy zaszczyceni, że możemy ją dzisiaj realizować. Your Excellency, Mr. President of the Federal Republic of Nigeria, ladies and gentlemen, first of all, thank you very warmly to the President of the Federal Republic of Nigeria for having me here today, for inviting me to your homeland. Thank you for this possibility of paying the official visit. I want to stress very strongly that this is an honor both to me and to the entire Polish delegation, as this is the very first official visit paid by the President of Poland to the Federal Republic of Nigeria in 60 years. And that is since the time that we established our diplomatic relations. And for that very reason, this is a truly important visit to me. And once again, let me stress, it is a huge honor, Your Excellency. Z panem prezydentem Buharim znamy się od kilku lat, dlatego że miałem ten zaszczyt, że w Katowicach w grudniu 2018 roku gościłem pana prezydenta w czasie szczytu klimatycznego COP24. Wtedy rozmawialiśmy po raz pierwszy. And it is a pleasure for me to have known Mr. President Buhari for a couple of years now, because we first met in Katowice in Poland in December 2018 on the occasion of the COP24 conference. There I had the opportunity and the pleasure to host Mr. President of Nigeria. Ale dzisiaj już konkretnie rozmawialiśmy o rozwoju relacji pomiędzy naszymi krajami, zwłaszcza
akcentując to, że Nigeria jest tym jedynym krajem w Afryce, z którym Polska obecnie jest związana umową o strategicznym dialogu. However, today, speaking very concretely, we talked about furthering and deepening the relations between our two countries. And also, a point of importance that I wish to stress is that Nigeria is the only African country with which Poland has signed an agreement on strategic dialogue. W tą właśnie umowę, w to porozumienie o strategicznym dialogu znakomicie wpisuje się podpisane przed chwilą memorandum pomiędzy naszymi krajami o współpracy w zakresie rolnictwa, tak bardzo ważnej w tej chwili dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego także i Nigerii i krajów Afryki. And actually, a very good part of this strategic dialogue is the memorandum of cooperation in the area of agriculture that we have just signed a couple of minutes ago. It is immensely important piece of document, especially in the light of the food security crisis that is faced right now, not only by Nigeria, but also by the entire African continent. Dwa najważniejsze zagadnienia, o których mówiliśmy z panem prezydentem i w czasie naszego spotkania w Cztery Oczy, i w czasie przed chwilą spotkania delegacji, to były właśnie kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego i bezpieczeństwa energetycznego. And the two most pivotal aspects that we raised in our conversation today, both in our private tete-a-tete meeting with Mr. President, as well as during the plenary session, was how to provide food security and energy security nowadays. Oba te tematy są oczywiście związane także i z sytuacją, z jaką mamy dzisiaj do czynienia w Europie, a ściśle mówiąc w naszej części Europy, i kryzys wywołany rosyjską agresją na Ukrainę. And both these topics, of course, stem from the situation that we are faced with today in Europe, and to be more precise, in our part of Europe. That is the aftermath of the Russian aggression and the war in Ukraine. Ta rosyjska agresja na Ukrainę, absolutnie niczym nieuzasadniona, wywołuje niestety zarówno bardzo poważny kryzys żywnościowy, jak i bardzo poważny kryzys energetyczny. And the Russian aggression against Ukraine, which is totally unjustified and has sparked off a very serious food crisis and a very serious energy crisis. Dlatego zarówno wsparcie dla Ukrainy w możliwościach eksportowania przez nią produktów rolnych, jak również i wsparcie dla krajów Afryki, w pierwszej kolejności dla naszego partnerskiego kraju, jakim jest Nigeria, dla nas jest bardzo ważne, także jako kraju członkowskiego Organizacji Narodów Zjednoczonych. That is why to Poland, the country who is also member of the United Nations, it is so important to support Ukraine in its export of grain and food products out of the country, but it's equally important to us to provide our support to Africa, and in particular to our partners country, that is Nigeria. Stąd też zacieśnianie relacji pomiędzy Polską a Nigerią poprzez również i zawarte dzisiaj porozumienie, podpisane dzisiaj memorandum, ma istotne znaczenie dla przyszłości, właśnie dla wzmacniania bezpieczeństwa żywnościowego także i Nigerii, jak również i unowocześniania, usprawniania nigeryjskiej gospodarki, nigeryjskiego rolnictwa, ale także i wymiany doświadczeń. And that is why it's so important to us to further strengthen the relations between Poland and Nigeria right now. One element strengthening these relations is the memorandum that we have signed today. It is very important for the future of our relations, but also for the future of the food security in Nigeria and at large. It can also contribute to the modernization and increasing the efficiency of Nigerian economy and Nigerian agriculture, but it also can serve as a vehicle for sharing experiences. Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego dzisiejsze rozmowy są dla nas również bardzo ważne, jeśli chodzi o dostawy do Polski, do Unii Europejskiej, zarówno gazu LNG z Nigerii, jak i ropy naftowej. And speaking about the energy security dimensions, the talks that we have had today are essential from the perspective of supplying both LNG gas as well as oil to Poland and the European Union.
Nigeria jest krajem bardzo zasobnym w te surowce i pierwsze dostawy zarówno gazu LNG do naszego terminalu w Świnoujściu, do gazoportu polskiego, jak również i import ropy naftowej przez Lotos do Polski już miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Chcielibyśmy tą współpracę zacieśniać, chcielibyśmy, żeby w przyszłości te dostawy do naszego kraju z Nigerii były większe i żeby także i na tym polu następował rozwój naszych relacji gospodarczych. And speaking about those natural resources, Nigeria is indeed very wealthy. And I also want to add that the first supplies of the LNG gas to our LNG gas terminal in Świnoujście from Nigeria have already happened, just like the import of crude oil performed by our oil company Lotos. Those shipments did happen in recent years. And that bodes well for the future because we do want to further develop this cooperation. We want to increase the supplies from Nigeria to Poland. And by this way, we also want to contribute to the development of economic relations between both our countries. Mam nadzieję, że zarówno te nasze rozmowy polityczne, jak również i spotkanie, które będzie miało miejsce dzisiaj po południu ze środowiskami biznesowymi, zarówno polskimi, jak i nigeryjskimi, właśnie zaowocują na tych polach. And I do hope that we are going to see some fruits in these fields that I have already mentioned in the course of the political talks, but also I do hope that we will see a very fruitful outcome of the meeting that will be hosted today by myself, the meeting bringing together representatives of business sectors, both from Poland and Nigeria. Na zakończenie chcę podkreślić, że na przestrzeni tych ostatnich 6 dziesięcioleci wzajemnych relacji, stosunków bilateralnych pomiędzy Polską a Nigerią udało się zbudować więzi międzyludzkie zarówno w związku z pobytem wielu obywateli Nigerii w Polsce, jak również i wielu Polaków tutaj w Nigerii, którzy przyczyniali się do rozwoju Nigerii zarówno pod względem infrastrukturalnym, jak i naukowym. Z kolei wielu Nigeryjczyków studiowało w Polsce. Wierzę w to, że oprócz tych międzyludzkich relacji, dobrych relacji, będziemy wzmacniali także i nasze relacje gospodarcze, tak bardzo ważne we współczesnym świecie. And just to end, I would like to say that and underline that over the last 60 years, we have been able to establish very good relations, bilateral relations and contacts between Poland and Nigeria on the people-to-people level. And that has happened due to many Nigerians studying in Poland, but also due to the stays of Polish scientists and also due to the input of Polish engineers in the building of infrastructure in Nigeria. I do believe that these good people-to-people relations will also spill over on other fields, and they will contribute to the development of the economic relations between both our countries, which are so immensely important nowadays. Panie prezydencie, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i za niezwykle miłe i życzliwe przyjęcie. And on this note, Mr. President, let me thank you once again for your invitation and thank you for this exceptionally warm and cordial welcome. Thank you. Thank you very much, President Duda. President Buhari will respond very briefly, and thereafter, the two presidents will proceed down the hall to the banquet hall. Let's allow the two presidents to please leave first, and then members of the delegation can follow for the state launch. Thank you. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. A teraz chciałbym przekazać głos panu prezydentowi Buhari i również poprosić o wygłoszenie krótkiego oświadczenia. Po oświadczeniach panowie prezydenci udadzą się na... Mr. President, ladies and gentlemen, it is a great pleasure to welcome President Duda to Nigeria for the first state visit by a Polish president to Nigeria since the establishment of diplomatic relations between our two countries in 1961. This visit underscores the cordial relations that exist between both countries. It also marks a major step towards further strengthening those relations. It is significant that during this short but important visit, a memorandum of understanding on agriculture was signed and other memorandums of understanding such as defense are under preparation
to be signed at a later date. These will help focus our cooperation in priority areas. I wish to see this opportunity to commend the efforts of the government of Poland for the assistance provided to the large number of refugees fleeing the conflict in Ukraine, which included a significant number of Nigerians. I also wish to express our sincere gratitude for the kind and generous support extended during our government's evacuation of our fleeing nationals. We also appreciate greatly the opportunity given to some of our nationals to remain in Poland to continue with their studies. As regards trade relations, we would like to see an increase in the level of trade, as it remains relatively low in spite of the long period of relations between our two countries. I wish to express the readiness of Nigeria to enlarge the fields of economic cooperation with Poland, including the fields of energy, agriculture, and manufacturing. We are gratified by our already fruitful cooperation in the maritime, education, and defense fields. In view of the numerous global challenges, we would like to develop new mechanisms such as regular strategic dialogues and political consultations to cover not only bilateral relations, but also to address regional and international issues. Our cooperation in education has a long history, and we wish to encourage the extension of that cooperation to the sharing of knowledge and experience between our educational institutions in areas such as science and technology and information and communication technology in order to help drive innovation in our countries in this competitive global knowledge economy. Once again, I wish to thank President Duda for visiting our country and hope that this will pave the way to a mutually beneficial win-win relationship. I wish him and the delegation safe onwards travels. Thank you very much. Thank you. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, to z ogromną przyjemnością. Thank you, Your Excellencies. We can now proceed for the state lunch. Thank you. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zapraszamy teraz Panów Prezydentów na oficjalny lunch.